10 więzień, które są gorsze niż śmierć. Miejsce 10. CECOT. CECOT, Centrum Odosobnienia Terroryzmu, to więzienie o wysokim stopniu zabezpieczeń, otwarte oficjalnie na początku 2023 roku przez prezydenta Salwadoru Nayiba Bukele w miejscowości Tecoluca, około 72 km od stolicy Salwadoru. Placówka zaprojektowana jest na maksymalnie 40 000 osadzonych, co czyni ją największym więzieniem w Ameryce Łacińskiej. W więzieniu znajduje się 8 pawilonów i setki cel, a pojedyncza cela może mieścić nawet 70 więźniów. Wiele celi jest mocno przeludnionych, co zdaniem krytyków czyni warunki pobytu ekstremalnie trudnymi. CECOT powstało w ramach szeroko zakrojonej operacji rządowej, wymierzonej przeciwko gangom. Wielu osadzonych to rzekomi członkowie zorganizowanych grup przestępczych. Osadzeni w CECOT nie mają prawa do wizyt rodzinnych, ani regularnych kontaktów z zewnętrznym światem. Nie oferuje się tam programów resocjalizacyjnych, edukacji ani szkoleń zawodowych. Więzienie skupia się raczej na izolacji. Wnętrze budynków jest pod stałą obserwacją. Kamery, uzbrojeni strażnicy i liczne wieże strażnicze to część systemu bezpieczeństwa. W grę wchodzi też całkowita izolacja. Osadzeni są przetrzymywani pod stałym oświetleniem sztucznym, często pozbawieni prywatności i podstawowych warunków godnych traktowania. Pomimo zapewnień o bezpieczeństwie i kontroli, więzienie budzi krytykę organizacji praw człowieka, które ostrzegają, że warunki w CECOT mogą łamać międzynarodowe standardy praw człowieka. Miejsce 9. Kolonia karna IK-6 Melechowo. Kolonia karna IK-6 znajduje się w Melechowie, w obwodzie włodzimierskim, około 250 km na wschód od Moskwy. Placówka działa od czasów ZSRR i wciąż funkcjonuje w systemie rosyjskiego więziennictwa federalnego. Liczba osadzonych w kolonii karnej IK-6 Melechowo wynosi 1500 osób. Jest to zakład karny o maksymalnym rygorze, przeznaczony głównie dla osób skazanych za poważne przestępstwa. Więzienie słynie z surowych warunków, ściśle kontrolowanego reżimu i minimalnej swobody dla więźniów. Cele są małe i skromnie wyposażone, a więźniowie spędzają w nich większość dnia pod ścisłym nadzorem. Więźniowie mają obowiązek pracy, najczęściej w warsztatach rzemieślniczych lub przy pracach gospodarczych na terenie zakładu. System dyscyplinarny jest bardzo rygorystyczny, a wszelkie naruszenia przepisów skutkują karami fizycznymi lub izolacją. IK-6 Melechowo jest znane również z izolacji więźniów od świata zewnętrznego. Ograniczony jest kontakt z rodziną i mediami. Placówka uchodzi za jedno z trudniejszych więzień w rosyjskim systemie penitencjarnym. Kolonia zyskała rozgłos w 2023 roku, gdy przetrzymywano tam opozycjonistę Aleksieja Nawalnego, który następnie zniknął z ewidencji, co budziło poważne obawy o jego los i stan zdrowia, będąc symbolem brutalności systemu penitencjarnego w Rosji. Miejsce 8. Rikers Island. Rikers Island to ogromny kompleks więzienny położony na wyspie na rzece East River, niedaleko Nowego Jorku, w stanie Nowy Jork w USA. Więzienie działa od 1932 roku i jest jednym z największych w Stanach Zjednoczonych. W szczytowym okresie liczba więźniów wynosiła około 15 000 osób, choć obecnie w wyniku reform i zmniejszania populacji jest znacznie mniej, bo 5000. Rikers Island obejmuje wiele oddziałów o różnym rygorze, od niskiego po maksymalny, w tym cele dla osób młodocianych. Placówka jest znana z przepełnienia, brutalności i problemów z przemocą między więźniami. Warunki sanitarne są często skrajnie trudne, a dostęp do opieki medycznej i psychologicznej bywa ograniczony. Przemoc i nadużycia ze strony strażników były wielokrotnie nagłaśniane w mediach i raportach organizacji praw człowieka. Rikers Island
Island przetrzymuje zarówno osoby oczekujące na proces, jak i skazanych na krótkie wyroki. Kompleks jest uważany za symbol problemów nowojorskiego systemu penitencjarnego, w tym przepełnienia, korupcji i przemocy. Władze Nowego Jorku ogłosiły plany stopniowego zamknięcia Rikers Island do 2027 roku i przeniesienia więźniów do mniejszych, nowoczesnych obiektów. Miejsce 7. ADX Florence. ADX Florence, nazywane Alcatraz of the Rockies, znajduje się w Colorado w USA i jest jednym z najcięższych więzień federalnych na świecie. Oficjalnie otwarte w 1995 roku, zostało zaprojektowane jako Supermax dla najgroźniejszych przestępców w kraju. Liczba osadzonych wynosi około 400 do 500 osób, co pozwala utrzymać ścisłą kontrolę i minimalizować ryzyko przemocy. Więzienie przeznaczone jest dla osób skazanych na dożywocie lub mających wyjątkowo niebezpieczne przestępstwa w historii. Cele są małe, betonowe i izolowane, a więźniowie spędzają około 23 godzin dziennie w samotności. Więźniowie mają ograniczony kontakt z innymi, a wszystkie aktywności, od jedzenia po spacery, są ściśle nadzorowane. W ADX Florence przebywają m.in. terroryści, seryjni mordercy i członkowie gangów, których nie można bezpiecznie osadzić w innych więzieniach. Monitoring jest całodobowy, a każda próba przemocy lub ucieczki jest praktycznie niemożliwa. Więzienie stało się symbolem ekstremalnej izolacji i rygoru w amerykańskim systemie penitencjarnym. ADX Florence jest często porównywany do Alcatraz w Kalifornii, ale jego rygor i system nadzoru są znacznie bardziej surowe. Miejsce 6. Bangkwang Prison. Bangkwang Prison, znane w mediach jako Bangkok Hilton, znajduje się w Nonthaburi, niedaleko Bangkoku w Tajlandii. Więzienie zostało założone w 1933 roku. Jest to więzienie o maksymalnym rygorze, przeznaczone głównie dla osób skazanych za poważne przestępstwa, w tym handel narkotykami i morderstwa. Placówka jest znana z surowych warunków i ekstremalnego nadzoru nad więźniami. Cele są przepełnione, a liczba osadzonych waha się od 6 do 8 tysięcy, mimo że pierwotnie więzienie przewidziano dla znacznie mniejszej liczby osób. Więźniowie spędzają wiele godzin dziennie w kajdanach lub w ograniczonych przestrzeniach, co znacznie pogarsza komfort życia. Warunki sanitarne są bardzo trudne, co sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Przemoc między osadzonymi jest powszechna, a strażnicy stosują surowe kary za najmniejsze wykroczenia. Wiele osób trafia do Bangkwang na długie wyroki lub dożywocie, co sprawia, że więzienie ma reputację niemal nie do opuszczenia. Więźniowie mają obowiązek pracy w obrębie zakładu, a każdy ruch jest ściśle kontrolowany. Bangkwang Prison jest uważane za jedno z najcięższych i najbardziej niebezpiecznych więzień w Azji, a jego surowość przeraża zarówno turystów, jak i media. Miejsce 5. Gitarama Prison. Gitarama Prison w Rwandzie było jednym z najgorszych więzień w kraju i na świecie, szczególnie podczas ludobójstwa Tutsi w 1994 roku, kiedy przebywało tam nawet 6 tysięcy więźniów. Budynek był skrajnie przepełniony, cele przewidziane dla kilkudziesięciu osób mieściły często setki ludzi, co uniemożliwiało normalne funkcjonowanie. Warunki sanitarne były katastrofalne, brak bieżącej wody, toalety były niewystarczające, a odpady często zalegały w celach. Żywność była ekstremalnie ograniczona, a więźniowie często głodowali, co prowadziło do wyniszczenia i śmierci z głodu. Choroby zakaźne, takie jak gruźlica i dur brzuszny, rozprzestrzeniały się bardzo szybko w przepełnionych i brudnych celach. Więźniowie byli zmuszeni stać lub siedzieć w niemożliwych warunkach przez wiele godzin dziennie, a przemoc fizyczna była powszechna. Strażnicy mieli ograniczoną kontrolę, a wiele cel przejmowały gangi i silniejsze
najmniejsze grupy więźniów, które wymuszały władzę przemocą. Więźniowie byli przetrzymywani często bez formalnych zarzutów lub procesu, co powodowało frustrację i bezsilność. Gitarama Prison stało się symbolem nieludzkiego traktowania, katastrofalnego systemu penitencjarnego i skutków politycznej destabilizacji kraju. Dziś więzienie jest wspominane w raportach humanitarnych jako przykład, jak przepełnienie, brak kontroli i przemoc mogą zamienić zakład karny w prawdziwe piekło na ziemi. Miejsce czwarte: La Sabaneta. La Sabaneta Prison znajduje się w mieście Maracaibo w północno-zachodniej Wenezueli i jest jednym z największych i najbardziej brutalnych więzień w kraju. Placówka została otwarta w latach 50. XX wieku, ale zyskała najgorszą sławę w latach 90. i 2000. Liczba osadzonych wynosiła w szczytowym okresie ponad 3500 osób, mimo że pierwotnie więzienie zaprojektowano dla mniej niż 1000. La Sabaneta jest więzieniem o maksymalnym rygorze, znanym z ekstremalnego przepełnienia i wysokiego poziomu przemocy między więźniami. Więźniowie przebywali w ciasnych celach, często bez dostępu do odpowiedniej żywności, wody czy higieny. Epidemie chorób zakaźnych i głód były na porządku dziennym, a śmiertelność w więzieniu była wysoka. Przemoc między osadzonymi była ekstremalna, a gangi często przejmowały kontrolę nad częściami więzienia. Strażnicy mieli ograniczoną kontrolę nad więźniami, co prowadziło do licznych buntów i masakr w historii placówki. La Sabaneta stało się symbolem katastrofalnego stanu systemu penitencjarnego Wenezueli i braku kontroli nad więzieniami. Obecnie więzienie nadal działa, ale władze próbują zmniejszać przepełnienie i wprowadzać reformy, choć problemy z przemocą i warunkami życia pozostają poważne. Miejsce trzecie: Tadmor Prison. Tadmor Prison znajdowało się w centralnej Syrii, w pobliżu starożytnej Palmyry, w prowincji Homs. Więzienie zostało założone w tym samym miejscu, gdzie wcześniej istniał obóz wojskowy, ale zyskało złą sławę, szczególnie w latach 70. i 80. XX wieku. Liczba osadzonych w szczytowym okresie wynosiła 5000 osób. Tadmor było zakładem o maksymalnym rygorze, przeznaczonym dla więźniów politycznych, przeciwników reżimu i osób oskarżonych o działalność antyrządową. Warunki życia były skrajnie trudne, cele były przepełnione, brakowało jedzenia, wody i odpowiedniej higieny. Więźniowie byli regularnie torturowani, a egzekucje zarówno publiczne, jak i tajne były powszechną praktyką. Tadmor Prison stało się symbolem represyjnego systemu syryjskiego i nieludzkiego traktowania więźniów. W 2001 roku więzienie zostało częściowo zamknięte. Po międzynarodowych naciskach i raportach Organizacji Praw Człowieka zostało otwarte ponownie w 2011 po wybuchu protestów przeciwko Al-Asadowi. W czasie konfliktu syryjskiego w maju 2015 roku kompleks został częściowo zniszczony i pozostaje obecnie nieaktywny. Tadmor jest do dziś pamiętane jako jedno z najbardziej brutalnych więzień w historii Bliskiego Wschodu, symbol terroru państwowego i łamania praw człowieka. Miejsce drugie: Black Dolphin Prison. Black Dolphin Prison to jedno z najstarszych więzień w Rosji, działające od XVIII wieku. Placówka znajduje się w Sol-Ilecku, niedaleko granicy z Kazachstanem. Placówka może pomieścić nawet 800 osób. Więzienie przeznaczone jest głównie dla skazanych na dożywocie za najpoważniejsze przestępstwa. Osadzeni to w większości mordercy, terroryści, seryjni zabójcy oraz osoby skazane na dożywocie. Nazwa Black Dolphin pochodzi od rzeźby czarnego delfina stojącej przy głównym wejściu. Znane jest z ekstremalnie surowego reżimu bezpieczeństwa i stałego nadzoru nad osadzonymi. Więźniowie są prowadzeni w charakterystycznej pozycji, z pochyloną głową, co ma ograniczyć ich możliwość orientacji w terenie. Osadzeni spędzają w celach około 23 godzin na dobę, a ich aktywność jest ściśle planowana. Monitoring i kontrole odbywają się nieustannie, co czyni więzienie jednym z najbardziej
najbardziej strzeżonych w Rosji. Dostęp do udogodnień jest minimalny, a funkcjonowanie więzienia podporządkowane jest zasadzie pełnej izolacji. Black Dolphin jest uważane za miejsce, z którego nie da się uciec, a jego reżim budzi duże zainteresowanie mediów i opinii publicznej. Miejsce pierwsze: Camp 22. Camp 22 jest jednym z najbardziej tajnych i brutalnych obozów pracy w Korei Północnej, położonym w północno-wschodniej części kraju, niedaleko granicy z Chinami. Oficjalnie funkcjonował od lat 60. XX wieku i działał do 2012 roku, zanim został częściowo zamknięty. Liczba więźniów w Camp 22 szacowana była na nawet 50 000 osób w szczytowym okresie działalności obozu. Obóz był przeznaczony głównie dla więźniów politycznych oraz ich rodzin, w tym dzieci i osób starszych. Więźniowie byli przetrzymywani w ekstremalnych warunkach, często bez podstawowego jedzenia, odzieży czy schronienia. Osadzeni zmuszani byli do ciężkiej pracy fizycznej, między innymi w kopalniach, przy wyrębie lasów i w rolnictwie, przez kilkanaście godzin dziennie. Nadzór był całkowity. Więźniowie byli izolowani od świata zewnętrznego i nie mieli możliwości kontaktu z rodziną ani mediami. Tortury, egzekucje i brutalne przesłuchania były powszechną praktyką w celu wymuszenia posłuszeństwa i strachu. Wiele rodzin było więzionych razem jako kara zbiorowa, co było typową praktyką reżimu wobec osób przeciwnych polityce państwa. Camp 22 stał się symbolem represyjnego systemu Korei Północnej i jednym z najbardziej nieludzkich miejsc na świecie, o którym informowały liczne raporty ONZ i organizacje praw człowieka. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.